Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak korzystać z narzędzia Hate Speech. Jest ono dostępne na stronie Clarin Web Services, do której instruktaż znajduje się w opisie pod filmem. Narzędzie Hate Speech służy do wykrywania mowy nienawiści w tekstach. Po kliknięciu ikony Hate Speech w zakładce usług mamy dostęp do dwóch trybów: interaktywnego, w którym wpisujemy tekst do analizy, oraz trybu kreatora, w którym ustalamy parametry zadania i wybieramy plik z tekstem do przetworzenia. Zacznijmy od trybu interaktywnego, w którym na początku mamy przykładową wypowiedź, która może zostać uznana za obraźliwą. Możemy zatem kliknąć Uruchom zadanie, aby przeanalizować tę wypowiedź i zobaczyć, jak ten proces wygląda. Jeżeli chcemy przeanalizować własny tekst, wpisujemy lub wklejamy go w miejsce przykładowej wypowiedzi. Ja tutaj wkleję taką przykładową wypowiedź. Następnie ustalamy, czy chcemy wybrać model ogólny, czy spersonalizowany. W przypadku wyboru tego drugiego ustalamy także stopień wrażliwości: nisko wrażliwy, średnio wrażliwy lub obrażalski. Im wyższy ten stopień będzie, tym większe prawdopodobieństwo, że tekst zostanie uznany przez narzędzie za obraźliwy. Kiedy już ustaliliśmy ten parametr, wracamy do góry, do naszego tekstu i klikamy Uruchom zadanie. Kiedy zostanie ono wykonane, po prawej stronie będzie można zobaczyć wyniki. Są one dostępne w dwóch formatach: plik JSON i wykres kołowy. Aby zobaczyć któryś z nich, klikamy jego ikonę. Plik JSON informuje nas o etykietach, które zostały zastosowane, czyli nieobraźliwe i obraźliwe. Poniżej znajdują się wartości, które one odpowiednio otrzymały. A na końcu jest typ wykresu, czyli tutaj wykres kołowy. Jest także możliwość skopiowania treści tego pliku za pomocą przycisku Content Copy. Można teraz po kliknięciu wkleić tę treść w dowolne miejsce. Drugi typ wyniku to wykres kołowy, w którym niebieska część oznacza, w ilu procentach tekst jest neutralny, a pomarańczowa, w ilu procentach jest obraźliwy. Aby pobrać ten wykres na urządzenie, klikamy ikonę aparatu fotograficznego. Zapisze się on wówczas jako plik PNG. Natomiast plik w formacie JSON można pobrać na urządzenie, klikając przycisk Save File tuż obok ikonek JSON-a i wykresu. Następnie klikamy przycisk Pobierz. Zróbmy teraz podobne zadanie w trybie kreatora. Na początku ustalamy parametry zadania, zatem wpisujemy nazwę lub, jeżeli nie chcemy tego robić, możemy zaznaczyć opcję Używaj domyślnej nazwy. I wtedy nasze zadanie zostanie nazwane według daty i godziny jego wykonania. Następnie wybieramy model ogólny albo spersonalizowany, tak samo jak robiliśmy to w trybie interaktywnym. Po ustaleniu parametrów klikamy przycisk Następny w prawym dolnym rogu. W drugim kroku wybieramy plik, który chcemy przeanalizować. Możemy go wybrać albo z naszego zbioru, albo dodać nowy plik za pomocą przycisku Dodaj plik. Ja tutaj wybiorę plik z kilkoma niemiłymi komentarzami. Kiedy to zrobimy, klikamy Następny w prawym dolnym rogu. Tym samym przechodzimy do podsumowania. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Uruchom zadanie w prawym dolnym rogu. Przejdziemy w ten sposób do listy zadań, a nasze zadanie będzie na pierwszym miejscu. W rubryce Status będzie się wyświetlał procent, w jakim zostało wykonane, a po zakończeniu będzie można zobaczyć wyniki. Klikamy zatem Zobacz wyniki, a następnie ikonę archiwum zip i przycisk Pobierz, aby zapisać plik na urządzeniu. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystało z narzędzia Hate Speech, a jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszam do kontaktu.